Jak jest? Pięknie jest. I know as the daylight grows how I am supposed to feel. Dawno tu nie byłem. To make the same mistakes, to be part of something real. Siku jest jak teściowa. Nie wygrasz. Nie wygrasz. To musiało się tak skończyć, proszę Państwa. Dzień dobry, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja, czyli Marek. Za mną idzie Przemysław ze Dzień Szpejteku. dobry. Jesteśmy w Izerach. Jest taka tradycja, jest kilka tradycji, ale jedną z tradycji jest tradycja wyjazdu na zimowy biwak w okolicach Trzech Króli. Jak ty mówiłeś? Kacper, Melchior i Bulbasa. Jest piątek, wybraliśmy się skoro świt, a nawet dużo przed, bo... O której już jest, a ty? Nie, 4:15. A, no to tak jak ja, bo mamy mniej więcej tyle samo do miejsca spotkania, gdzie przesiadamy się wtedy w jedno auto i pędzimy w Izery. Tym razem postawiliśmy samochód w Świeradowie i udajemy się na 4-dniowy biwaczek. Specjalnie planu nie ma, dzisiaj mamy w planie odwiedzić chatkę górzystów, do której mamy 9 km, czyli jeszcze z 5. Bo dopiero wyjąłem GoPro z plecaka. Jest mgła, nie ma ludzi, nie ma narciarzy. Trochę powiewa, dlatego na polar trzeba było wciągnąć warstwę wierzchnią i sobie spacerujemy. Liczymy na to, że jeszcze za jasnego dojdziemy do chatki górzystów. Tam się chwilkę przesuszymy, ugrzejemy. Dzisiaj jest -2. Nie, dzisiaj miało być, ale to Na dole. Radowie, 2 stopnie, No, nie? tu jest jakiś leciutki minus. Zresztą mam przyczepiony termometr do plecaka, będzie wiadomo. Natomiast ma temperatura spadać. Z soboty na niedzielę ma już być tam minus chyba 11 czy 12, a z niedzieli na poniedziałek ma być -16. Zobaczymy, jak będzie naprawdę. Tak czy siak spanko w lesie. Na pewno hamaki i pewnie gleba, bo sobie wziąłem, przez to, że mamy 3 nocki, to sobie wziąłem też materację, żeby sobie może pospać różnie. Kilka kilometrów specjalnie nie będziemy bić. Po przeskanowaniu prognoz pogody stwierdziliśmy, że zostawiamy rakiety i szuflę do śniegu w aucie, bo prawdopodobnie się nie przydadzą. Idziemy, zapraszamy na prawdziwie zimowy biwaczek w Izerach. Styczniowy, pierwszy w 2024. Bunch of redneck Robin Hoods. Bunch of redneck Robin Hoods. Hey, we're living good. Back in the woods. Gdzie żeś? Kurde, ale tęskniliśmy za Izerami. Kołowrót przed świętami, wiadomo. 100 000 rzeczy i roboty więcej. I wszystkiego. No i ustalaliśmy, żeby gdzieś wyskoczyć. Przemas mi napisał, że potrzebuje 4 dni wolności, obojętnie gdzie. Ale wiadomo, nie? W styczniu zawsze dzwonią z tyłu głowy Izery. Ale też chcemy, żeby rok 2024 był rokiem większej ilości nowych miejsc. I myśleliśmy sobie o Warmii. Myśleliśmy o źródłach Łyny. Jak to przyszło, że myśmy w końcu skończyli w Izerach? Bo rozmawialiśmy o Warmii. Ja nawet do Maćka pisałem, żeby Maciek może coś podszepł. Nie, bo pomysły były 2. No. Bo były, że pojedziemy w Izery albo pojedziemy na Warmię. No. Ja się ciebie zapytałem, co właściwie przemawia ci za Warmią. Odpowiedziałeś, że nic, więc przyjechałeś do Izery. Tak mogło być mniej więcej, no. Nie no, bo Izery to Izery, nie? Nie, ale tradycja, nie? To jest tradycja, natomiast myśmy jakiś czas nie byli w Izerach. Ostatnio to ty nagrywałeś Izery, a ja nagrałem tylko te kleszcze wtedy sobie. Tak. To byliśmy na Pelikanie tam. Jakiś czas nie byliśmy w To Izerach. co mnie wciągnąłeś wtedy po tym wejściu po ratraku na Fago. Tak, no. Nie po ratraku, po tym harwesterze. No Ale nieważne. tam się szło kiepsko, ale było Umierało ale się jakie, tak samo. ale jakie piękne okoliczności przyrody. Ale to takie stare ślady i no już zarośnięte, nie takie, że świeże, tam ziemia odkryta coś, tylko no ale wertepy były. Ale tam można było poczuć, bo tam faktycznie ludzie nie chodzą w ogóle. I były takie miejsca czasami, że... No dobra. No a teraz sobie zasuwamy czerwonym szlakiem. Wycwaniliśmy się trochę, bo przez to, że przyjechaliśmy, chyba było w 12:30, jak No ruszaliśmy, powiedz nie? ludziom, jak się wytwaniliśmy. Wyswaniliśmy się i przyjechaliśmy sobie do góry kolejką. Tam chyba rok temu czy 2 lata temu sobie wjeżdżaliśmy i były 4 dychy, nie? Za wjazd do góry. Tak, a teraz 1500 A zł. teraz za 2 bilety
do góry tylko, nie w obie strony czy coś, zapłaciliśmy 110 zł. Z jednej strony wiadomo, inflacja, wszystko idzie do góry, prąd, coś tam, no ale trochę bolało, nie? Te 110 zł, kurde, naprawdę no kawał pieniądza. No ale żeśmy zarobili czasu, do poniedziałku mamy czas, chcemy się tak nacieszyć. Więc to będzie pewnie długi film i będzie dużo babulenia. Ostatnio nagrałem solóweczkę, bo też potrzebowałem sobie nagrać ten film. Tak dla chilloutu. A teraz będziecie mieli gadania do pożygu po prostu. Do zwymiotu. A na dole to w ogóle śniegu ani, nie? Tak. A tutaj tak, tylko wleźliśmy akurat w te chmury, bo z dołu widzieliśmy taki pasek chmurzasty i cały czas z nim popylamy, nie? I dobrze jest. Teraz też mi za ciepło. Wciągnąłem ten anorak, bo raz, że go testuję, żeby wam nagrać leckę, cały czas nim śmigam wszędzie, ale wciągnąłem go, bo wiało. Teraz mi za ciepło, musiałbym go zwalić. Przemoż daje radę. Mówił, że 2024 będzie rokiem wyrabiania formy. Ten szlak czerwony, nowy, nie? Czyli stara droga telefoniczna, on jest monotonny, bo się idzie po prostu drogą do Polany Izerskiej. Tylko że postanowiliśmy sobie zrobić wcześniej postój, bo tam będzie pewnie wiało, bo Polana Izerska to jest taki, wiecie, łysy placek. Tam jest to prawda fajna duża wiatka, no ale zrobiliśmy sobie tu postój. Nawet słonko się tam przebija gdzieś tak tam, ale tak no nienachalnie, nie? Może jutro będzie lepiej, będzie większy mrozik. No to liczymy. Nie mamy jakiegoś specjalnego planu, nie mamy na przykład konkretnych punktów, gdzie chcemy się rozwalić i tak dalej, oprócz dzisiejszego. Myśleliśmy, że może jeden dzień właśnie się nigdzie nie ruszać, tylko sobie pobiwaczyć, porobić zdjęcia, poobozować, zjeść coś dobrego. Mamy kiełbachy, mamy boczuch, mamy camemberta wziąłem dużego. Tak wiecie, nie? Sobie pożyć po izersku, nie bić kilometrów specjalnie, nie robić rekordów, ale jest fajnie, kurde, tęskniłem. Tylko nie powiem, miałem obawy, bo narciarze, nie? Tu zawsze były spiny narciarze kontra piesi, a tu żadnego narciarza, nie? No, więc spoko. Jutro pewnie będzie gorzej, bo sobota, niedziela pewnie będzie więcej ludzi w ogóle, a wracamy w poniedziałek, więc też pewnie w poniedziałek będziemy mieli spokój na powrocie. Dzisiaj będziemy się pewnie rozwieszać po szaraku albo po ciemaku. Przecież mamy czas, ej. Wolność. Powolność, otyłość, duszność. Taka sytuacja. Pięknie jest. Te żółte kolorki, kurde, jak słońce przegląda, jest super. O, dzień dobry, witaj słoneczko izerskie, dawno niewidziany przyjacielu. Dobrze, że już zachodzisz. Nie. Chodźmy. No tak. Chodźmy do tej chatki. Myślałem, że będzie gorzej wiało, a nie wieje, jest pięknie. Tak, ale widać po chmurach, że troszeczkę No, się uspokoiło. tak. O matko. Żałujcie, że was nie ma. No naprawdę. Rurka. O, lodzik. Oj. I żywego ducha. Oprócz nas, ledwo żywy. Maszerujemy, bo nam się skończy światło. Ale mamy policzone, że tak do chatki lub prawie. No co, wygląda na to, że zaraz czeka nas coś może pyszniutkiego. Za tymi krzakami jest chatka górzystów. Jeśli nic się nie zmieniło. A tam jest Przemysłów. Jeśli nie zmienił imienia. A tam są pytlackie kameny. Przepiękna miejscówka. Po drugiej stronie wody i granicy. Dobra, proszę Państwa. Wszystko w porządku. Kikut stoi jak stał, tak powiem. Kikuty. Coś mi się kojarzy z kejkutami, nie? Coś jest w kejkutach. Ośrodek jakiś wypoczynkowy? Spa czy coś? Tada! Hala izerska, chatka chmurzystów, chmury. Tam też, no takie nawet dziwne trochę. Do chatki wrócimy, piec zapalimy. Nakarmimy nas. Dobre mieliśmy, bardzo dobre mieliśmy tempo. A już jest troszeczkę dłużej jasno też, nie? No jest biało, więc jest też jasno bardziej troszkę. O, i kikut. Ale wody.
Izerski Kikut. Ciekawe. Już nas przeżyje skubaniec. Na szagie? Po offroadach z 16 minutami zrobiła się 19:07. Nadciąga i Samon. Kurde, i się znowu zagrzałem. No, trzeba uważać, bo tu pod drzewami prawie nie ma śniegu, ale tu już jest parę, z 30 może. Rozbijemy się, bo też jesteśmy zmęczeni. Musimy jeszcze coś zjeść, ale tu sobie dziabniemy może chałwę. Coś dziabniemy, nie, Przemo? Jo. Tak, rozwieszamy się. Jeszcze muszę do plandyki odciągi przyczepić, także to chwilkę potrwa. Ale i tak już nic nie będzie widać, nie? Ale jest wilgotno. Może jest tam z -1, nie? Dzisiaj jest ciepełko, więc luzik. I tak będzie spadać cyklicznie aż do poniedziałku. Zobaczymy, jak to będzie, nie? Cholerka, trochę przepociłem czapkę po tym offroadzie, bo jest męczące jednak. A nie chciałem iść w samym polarze, bo leci z drzew też, nie? Trochę. I zobaczymy się rano, no. Dobrze, do zobaczenia. Gdzie pan se wisisz? Tu. Dobra, a jak gdzieś indziej. No nie działa, czaisz? Chwytaj dzień. Kaszka z mlekiem. Po angielsku piece of cake. O Boże, jakie to dobre. Gdzieś mam cukier. To ja schwytam ten dzień, ale muszę najpierw go posłodzić, albowiem gdyż jest bez smaku. Tak? Nie, czy to jest tak, na pewno jest fit, nie? Takie jest. Ale teraz zrobimy... Ja nie jestem przekonany, czy jak gdyby fit to jest coś, co do mnie zajebiście pasuje, nie? Znaczy fajny i tłusty. Fajny tłusty. Smacznego. Zobaczymy, jak Będziesz długo to działać? Izery i ogry, dzień dobry, dzień dobry. Zmieniłem baterię, bo na poprzedniej pełnej, oryginalnej nagrałem z 10 minut i zdechła. Oprowadzanko po obozie. Jesteśmy już po śniadanku. Jesteśmy na jednej z naszych miejscóweczek. Na śniadanie była podwójna kaszka waniliowa. Całkiem niezła po posłodzeniu, bo przed posłodzeniem całkiem zła. Zapraszam na rundkę po obozie. Ojej. Tylko schowam sobie... O. Tu wisi kubanek. Z uwagi na to, że podjęliśmy decyzję, bo chcieliśmy tak w sumie zrobić, nie? Że sobie poobozujemy, więc się dzisiaj nie będziemy przerzucać. Przyszliśmy wczoraj wieczorem. Zbierałem sobie opału, którego tu nie brakuje, ale leci, kurde, chyba przeciwdeszczówkę założę. Tu jest kuchnia, kubek i kuchenka. Tu jest torba z gratami do aparatu. Plandeczka. Wziąłem helikonoską, bo mam mocowania, a nie wiem, czy jutro nie zrobimy sobie gleby. Znaczy ja, bo Przemoc nie wziął kalimaty, ani nic. Hamaczek z underkiltem. Wziąłem ten hamak, który ma podwójne dno też, żeby jakby było mi zimno, na przykład, bo ma być z niedzieli na poniedziałek minus tam 16 w nocy. Jakby mi było chłodno, to sobie mogę dołożyć tu materac. Śpiworek. Kupiłem ostatnio Carinthia Defensa 4, żeby sobie ją sprawdzić. Cholera, trochę ciasna jest. Kupiłem Elkę i no jest ciasna, nie? Poducha, tam wisi smok, o którego pytacie. Zrobię zaraz leckę. Kończę go macać w każdy możliwy sposób. Tu jest plecaczek. O, tu jest kuchnia. Termosik, w który sobie zrobiliśmy herbatki malinowej, która jest super, jak jest zimno. Obiadki, bo ostatnio zamówiłem z militariów. Była promka. Bo zazwyczaj nie kupujemy Lio, bo są cholernie drogie. No prawie 5 dych obiad, kurczę, to jak w dobrej restauracji. Była promka po 29,90, więc kupiłem beef stroganow 2 paczki i bolońskie penne, to będziemy sobie jeść. Z Lio Fooda chyba. To polska firma chyba jest, nie? Tu są migdałki w czekoladzie, bo są pyszniutkie. Też fit. Też fit. Tu wisi piłka gotowa do akcji. Tu jest przemasa, obozik. I tak samo wygląda. O, a to jest to. Nie wiem, czy widzicie, bo mi wyskasł ekran, dobra. Lampka, którą zamówiłem z Ali, bo zdechła mi po latach, zdechła mi ta z Decathlona. I zamówiłem z Ali za 6 dych. I kurde, fajna, ma różne kolory, patrzcie. Ma ciepłe, zimne światło w ogóle. Ma płynną regulację jeszcze w ogóle tego. Mocy świecenia. I ma akumulator ponad 5000 mAh. Zobaczymy, na ile wytrzyma. Tu ma jeszcze taką zwykłą latarkę z wiązką światła. Tu ma magnes, karabinek zintegrowany. Jest na USB-C. Wczoraj dawała radę, zobaczymy, jak długo wytrwa. A i tu jest nasz ten gwizdek z termometrem, który pokazuje, no tak, z +1 może. I się zastanawiałem, wczoraj wieczorem leżałem sobie
Kurde, chodźmy gdzieś, gdzie mniej kapie, co? Możemy sobie pogadać później o zimowym biwakowaniu. Tak się pakowałem, później żeśmy się rozwieszali i w zasadzie jak przychodzi zima, to się zmienia śpiwór. Ja zmieniam hamak. A ty zmieniasz hamak, bo masz zintegrowaną podpinkę. A u mnie właściwie zmienia się śpiwór. Z letniego w tej chwili tam używałem top kilta. Do spania, do gotowania, wszystko jest dokładnie to samo. Trochę się żarcie inne może bierze. No żarcie tak, bo bierzemy więcej na przykład tłustego. Wzięliśmy sobie orzechy nerkowca, no bo kaloryczne, nie? A do tego wcale nie takie ciężkie. Więc wzięliśmy 200 gramów chyba orzechów nerkowca. Sezamki wzięliśmy, frankfurterki, boczuch w plasterkach. Jakieś tam kiełbachy, no takie rzeczy, które wiecie, szczególnie wieczorkiem, żeby się nażyć, no bo wiadomo, że słodycze to się moment wypalają węglowodany, a ciepełko z tłuszczu zimą jest spoko i faktycznie wczoraj było ciepło, znaczy, ale było ciepło w ogóle. Przyjechaliśmy w poszukiwaniu zimy i oto jesteśmy. Tu przynajmniej śnieg jest. No jest przynajmniej śnieg, to prawda, ale wody też nie brakuje póki co, mam nadzieję, że to w końcu minie i przestanie lecieć z tych drzew. Jestem w polarze, bo jest ciepło, ale no jestem tu i ówdzie wilgotny. Musimy sobie jeszcze wymyślić co jutro. Gdzie? No? Gdzie jutro, co i jak. Fajnie by było mieć kawałek płaskiego, bo faktycznie może zrobiłbym glebę. Ja ostatnio bardzo rzadko to się zdarzało i za tym tęsknię, więc jak za czymś tęsknisz, a masz możliwość to zrobić, to zrób. Tam jest nasz obozik. Tu płynie rzeczka, tam siedzi Przemysław, nie wiem czy to widzicie. Ale ktoś chodził, bo są ślady. Nasi tu byli. No bo kto? Może są gdzieś tam zbunkrowani w krzakach obok. Nawet nie wiem, że mamy sąsiadów. Poszukałem jakiegoś słuchacza, który wcale nie jest taki prosty do znalezienia, bo przebrane lekko. O, musimy odsapnąć. Będziemy pić herbatkę malinową. Herbatka malinowa z cukrem. To jest mistrzostwo świata. A Przemo wziął termos i sobie na bieżąco zalewamy. Kurde, ale dobrze trzyma, ona jest gorąca, prawie nie do picia. A kiedy ty zrobiłeś? 2 godziny temu? Lepiej. Lepiej. O. A co to jest za termos? S-Bit. A, To jest ten, co S-Bit. go recenzowałem kiedyś. Aha, Super jest, jeżeli chodzi o trzymanie, Tak? to ten S-Bicik jest super. Ja nawet kiedyś, jak jakąś recenzję robiłem i mówiłem, bo ja go przy minus tam 10 stopniach na noc na balkon wystawiałem, nie? Z gorącym tym i patrzyłem jaka temperatura jest. To tam jest parę stopni uciekało. ale się zagrzaliśmy, kurde, trzeba się było natańczyć, a niestety tutaj dookoła, przez to, że to offroadzik, no to jest tego śniegu czasami po kolana. Pod drzewami trzeba chodzić, pod drzewami, pod świerkami jest najmniej tego śniegu, to się jeszcze jako tako chodzi, bo tak to się człowiek umęczy, że się upoci, nie? To najgorsze. Izery są piękne, piękne i pełne pięknych drzew, tylko takich niezasuchych. No, tu w ogóle jest tak i to teraz jest to samo, co zazwyczaj, nie? Tutaj, że jest tam, na pewno jest lekki plus, ale jest tak wilgotno i wilgoć jest w powietrzu i w ogóle i po prostu z tych wszystkich świerków na nas tak leci, jakby tak dosyć solidnie padało, nie? Padał deszcz, Ja jestem cały mokry, ale już mi wszystko jedno, później się podsuszę. Ostatnio jak wam mówiłem o ECWCS-ie, to się właśnie tak ubrałem. Wziąłem sobie, mam pod spodem Brubeka tego z Merino, na to mam ten level 2 Helikona i kupiłem sobie właśnie ostatnio, bo była wyprzedaż, nie wiem czy to nie będzie już robione, czy coś, tego Cumulus Fleece, czy coś, 310 gramów taki polar. Taki zwykły, prosty. Kosztował 200 i pod ten, nie anorak, pod tego smoka Ideolo 4 warstwy. Wczoraj zresztą szedłem w tym polarze, ale jak na tych odkrytych takich zawiało, to bo on nie ma windstopera, to jest taki zwykły polar, nie? Więc go przewiewa. Ale spoko. I ma wzmocnienia na łokciach i to jest za 200, to chyba dobra dobry deal był. A dzięki temu mogłem kupić właśnie te Lio też. Ja nie wiem, czy to była promka w ogóle, czy to była promka, bo wydałem tam 200 chyba w tym, nie wiem. I kupiłem jeszcze suchary z wołowiną, bo już je kiedyś kupiłem na próbę za 4 zł paczka i są bardzo dobre. No. Zaraz coś wszędzie zjeść w ogóle. No. Tak wrzucić jakąś kalorię do tego, bo... Tak, ale nie, jest mi spoko, tylko w stopy mi jest chłodno, musimy sobie zrobić podest z tego. A ja to jest... stopy jest ok. Tak? Teraz jak pochodziłem trochę, Aha. to mi się rozgrzały. Ale czuć po organizmie, że energii tak... Porada? Jak chcecie sobie posiedzieć, a jest śniegu dużo i jest zimno od ziemi, to sobie zróbcie taki podeścik, albo oprzyjcie nogi po prostu o coś z drewna, nie? To nie będzie ziębiło przez podeszwy. Drewko zawsze trochę izoluje, nie? Bo tak jak się już siedzi na przykład w obozie czy coś, to potrafią się Ale wyziębić widzę, że stopy. ładnie żeś olejem je nasączył, bo No. woda na nich stoi. Tak. Tak, wytarłem terpenty, no zrobiłem tak jak robię Ale zawsze. to moje też w ogóle, wiesz, zobacz, przez ten śnieg, przez to wszystko. Mhm. No. Dobrze. Ja mam te buty z 4 lata, te akusy. I tak ostatnio robiłem impregnację z pół roku temu, nawet dłużej, z 10 miesięcy temu może.
I teraz je przetarłem terpentyną, żeby umyć resztki poprzedniej pasty. Nasączyłem olejem chyba ze 2 razy, tym ja używam Black Horse'a, bo używam go do skóry. Później natarłem balsamem i jak to wszystko wsiąkło, to na 3. dzień chyba zapastowałem pastą woskowo-żywiczną. Ja mam taką kocinę, cocinę się pisze. Ona chyba jest do kupienia w ogóle nawet w Deichmanie, czy tam w CCC, czy gdzieś, nie? I spoczko. No na początku sprawiają wrażenie takich, że się trochę jakby lepią, ale nic się do nich nie czepia, czy coś i faktycznie woda się kulkuje i po prostu ucieka. Spoko to jest. Niektórzy mówią, że nie, że lepiej tego butów z membranów, tak nie zauważam żadnych minusów. Tak, bo membrana po 2 sezonach to ona tam tak super trzyma. No, podobno na te wszystkie Gore-Texy w butach najgorsze to w ogóle jak nie używasz długo, bo ona wtedy kruszeje i jak później włoży się po jakimś dłuższym czasie nieużywania, to po prostu się rozlatuje ta skarpeta z membrany, nie? W środku. No one po 4 latach to na pewno ta membrana nie jest w jakimś doskonałym stanie, ale mi nie przeciekają, stópki zawsze suche, więc luzik. Chyba że naleci od góry, nie? No ale to po to są stóp-tuty, żeby nie nalatywało od góry, bo się wpadnie w głęboki śnieg, to nogawka się podciągnie w tym śniegu i później jak wyciągasz nogę, tak, taka szufla. Jest do kilka środka. takich spektakularnych przeżyć właśnie. Jak ci się nasypie śniegu do buta, No. jak idziesz sobie między gałęziami na szago gdzieś i nagle tak zahaczysz za gałąź i za kołnierz ci wpadnie Tak. odrobina śniegu, to też jest takie fajne, a już potem kluczowym do tego takim dodatkiem jest jak ten śnieg się na szyi rozpuści i ci spływa tak po plecach, nie? To w ogóle petarda jest, nie? Prawda. Zimka to jest to. Robali nie ma. Tutaj Komarów te nie ma. meszki, pamiętasz jak byliśmy ostatnio? To na Krogulcu tak żeśmy siedzieli, co nam tak właziły do oczu, do wszystkiego. Ale to i tu, bo przecież na Krogulca poszliśmy, bo A tu nas tak, atakowały. tak, bo myśleliśmy, że na Krogulcu tam nie ma wody i że będzie lepiej. Nie było lepiej, Nie było. kurde. Ja się leczyłem z tych ugryzień za 3 tygodnie. Komar przy tym to jest w ogóle humanitarne zwierzę. No to prawda. Ty miałeś w ogóle cały jeden bok głowy pogryziony, Tak, nie? jakoś nie wiem, czy kurde, Może przez moskitierę cię tak, pożarły. czy dotknąłem moskitiery, czy coś. No. A były takie, wiecie co, jak kurcze łepek od szpilki, takie mikromeszki, ale tak żarły, nie? I w ogóle pakowały się do oczu, do nosa, trzeba było spierdzielać, bo nie szło z nimi wytrzymać, nie? I do tego gryzły France. Masakra te meszki. Masakra. Najgorsze, że to ugryzienie nie wychodzi od razu. Ono wychodzi na przykład na 2., na 3. dzień Tak. dopiero. I dłużej niż komar, nie? No jest. No. Komary wymyśliły meszki dla PR-u, żeby sobie poprawić wizerunek na 100%, nie? No, tak było. Wyłączysz tą kamerę, może. No, posłuchamy sobie szumu wody. Tego szumu tej wody, tego strumyka. Kurczę, no tak napierdziela z tych drzew, że musiałem wciągnąć przeciwdeszczówkę. No leje się normalnie, ciurka Zobaczcie, Przemas szedł do śpiworka, bo zwilgotniał i musi się ugrzać i podsuszyć. I to, wiesz co mi się wydaje? To jest też jeden z argumentów. Nie jestem na 100% pewny, czy mam rację, ale tak mi się wydaje. W puchówce tego nie zrobisz. Jesteś wilgotny, ładujesz się tutaj do syntetyka, ugrzejesz się, podsuszysz, on trochę weźmie tej wilgoci. Tak, ale I to co z tego, nie? Jak w puchówkę byś wszedł, to byś ją zamoczył już dupa. Nawet jakby ona była hydrofobowa czy coś, to włączę timelapsa, bo mam wrażenie, że jak będzie tak z 15 minut chodził timelapse, to się będzie fajnie przesuwać. A w międzyczasie weźmiemy się za obozowisko. Trzeba pociąć opał, zrobić ruszcik, żeby można było sobie boczki usmażyć. Zrobić platformę, bo tam jest miejsce na ognisko, zrobić platformę, żeby to wszystko nie na mnie właziło w opał, jak zaczniemy rozpalać ogień. Coś jeszcze miałem zrobić. Zaraz mi się przypomni. Teraz zeżarliśmy paczkę oscypków. Dobre, tłuste, nie? Też zaraz się rozpuszczą, będą lżały. Przekąska dobra. Poza tym obaj uwielbiamy ser, aż tak można powiedzieć patologicznie, nie? Nie mamy hamulców, jak ruszamy w ser, no. Wiemy, kaloryczny, nie? Ale teraz akurat to dobrze. Będziemy walczyć z tą wilgocią. Kurczę, w taką pogodę, jak jest tam powiedzmy koło zera, to ta wilgoć to jest gorsza i bardziej niebezpieczna niż ta temperatura. No i to ona ziębi, nie temperatura. Odpalmy timelapsika, zobaczymy co z tego wyjdzie, co? Dobra.
No nie jest to szczyt marzeń, szczególnie ten chrust. Gumiasty, więc mokry. Ale liczymy... Co? No jest takie gumiaste, nie? Trochę wilgotne jest. Natomiast ten grubszy, którego znaleźliśmy, wygląda na zgnojony od zewnątrz, ale w środku jest bardzo przyzwoity. Myślę, że nie będzie wielkiego problemu. Wymieniłem brzeszczot w Big Boyu. Ale jest różnica, jak jest nowy. Ojoj. Drewno rżnięte, obrabione samodzielnie na ognicho grzeje 2 razy, ale nawet 3, bo przy zbieraniu raz, przy obróbce celem przerobienia go na opał 2 i później przy paleniu ognicha 3. Myślę, że mamy uczciwą kubkę. Boczuch musi wjechać chrupiący, ciepły, nie ma w ogóle innej możliwości. A może bym ci zrobił barszczyk, co? Nie. Nie chcesz ciepłego? Nie, bo Aha, no dobra. Przemas ma koszulkę termo z alpaki, ty masz, nie? Alpaki. Ale żeśmy się wczoraj zdziwili, bo dosyć opornie szło jej schnięcie wczoraj w chatce górzystów. Ja byłem suchy moment. Wyschłem, nie wiem, parę minut dosłownie. A przemas ta alpaka, kurczę, no schła zdecydowanie dłużej. Aż żeśmy się zdziwili, że trochę tak, kurczę, za długo. Latem to latem, nie? Ale teraz to te warstwy mają znaczenie. Jak się... Tylko nie można być też leniwym. To jest mój grzech, nie? Czasami tak robię, czasami jestem leniwy. Nie chce mi się na przykład zdjąć warstwy tej, szczególnie na przykład jakbym miał którąś spod spodu zdejmować, że mi się nie chce rozbierać, ubierać. Tak wczoraj też gadaliśmy. Przy tym chodzeniu to tak się mówi, tak się powinno robić, ale większość ludzi, kurczę, czasami olewa. No z lenistwa, bo za 3 minuty będzie trzeba znowu się ubierać czy coś, ale warto tego pilnować. W granicach zdrowego rozsądku, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Tam nie mówię, że trzeba faktycznie co 2 minuty ubierać, żeby zwariował człowiek. Znaczy, jak ktoś się lubi ubierać i rozbierać, to luz, ale jak ktoś chciał jeszcze coś przeżyć innego w tym lesie, to może czasu nie starczy. Dobra, nie ma babulenia, bo trzeba przerobić opał. Trzeba by było jeszcze coś zjeść, zanim będzie ognicho, wieczór i boczuch, coś, to trzeba by było coś zjeść. Może to lio? Może Przemo zjemy lio? No ja zrobię, spoko, ty się tam grzej. Zrobimy lio. A bewstrogonow czy penne bolońskie? A w zasadzie wszystko lubię. Jedno i drugie lubię. Uwielbiam to. Życie chłoszcze. Ale tęskniłem, kurde, no. Bo tu się nie przyjeżdża tam jakoś specjalnie pracować czy coś, znaczy można, nie? Ale my tu przyjeżdżamy głównie być. No druga pierdyknęła bateria po paru minutach nagrywania, nie? Ognicho przygotowane, początek opału też. Odgruzowałem trochę. Zrobiłem platformę taką z tego co się dało, no. Zawsze to trochę odizolowane, nie? Od mokrej ziemi. Na szczęście nad samym ognichem nie ma za wiele gałęzi, więc może nie będzie kapać. Przykryłem mokrą szmatą, mokre drewno, żeby było suche. Nie wiem, czy temperatura spadła, ale możemy to sprawdzić. Bo mamy tu termometr. Oj, spadła coś tu. -1. No. Muszę sobie, kurczę, jakiś porządniejszy ten termometr kupić. Miało być chłodniej i nie miało być suszej. Póki co jest cieplej i mokrzej. Jak w nocy przyjdzie mrozek, to będzie wesoło jutro się to zwijać. Jutro nie będę ich składał, tylko łamał. O, będzie dobrze. O, i tak to się żyje, proszę Państwa, na tym izerskim rejonie. Mam dla Ciebie temat pogawędki na dzisiejszy wieczór przy ognisku. No. Mity bushcraftu i survivalu. Oszustwa i sprzeniewierzenia. Nie wiesz? To pogadamy później. Chodzi mi o to, że funkcjonuje bardzo dużo takich mitów, które powodują, że ludzie się stresują, nie? Niepotrzebnie. To o tym myślałem, żebyśmy mogli pogadać. No tak, ale nie nagrywaliśmy tego, bo było ciemno, a myśmy sobie leżeli w hamakach i gadali jak w ogóle jacyś leszcze. A nie tutaj survivalenie, szczyt lenistwa, nie? Nie wylaz z hamaka, będzie gotował. Ach, ci ludzie, co? Elegancka sprawa. To pokolenie X, to wam powiem, o matko. Czy co ty jesteś? Gen Z? Pokolenie X? Jakie to jest? Nie jestem fit. Może nie jest za jasno i może nie jest za sucho, ale jest ładnie. Niektórzy powiedzieliby, że ten las wygląda złowrogo, a niektórzy powiedzieli, że jest magicznie. Raczej się zaliczam chyba do tej drugiej grupy. To co teraz? Dawaj tu tego siebie.
Dawaj czystego śniegu. A taki żółty nie bardzo. Nie bardzo. Bo myślałem, że to będzie jak kostka rosołowa od razu. Będziemy przyrządzać lio. Odpalimy jak przyrządzimy, zobaczymy, które przyrządziliśmy i powiem wam, czy jest dobre. Jesteśmy głodni, więc pewnie będzie niezłe. Głód jest najlepszą przyprawą. Czy chcesz z potoka? Nie, bo to się wpierdzieli coś tam, bo tam na blicy tego śniegu wiszą nad potokiem. Co ty tam gadasz, że są na Wisły, patera? No. Woda, wszędzie woda. Mam wodę. Może nie jest najbardziej przezroczysta, ale nie zaszkodzi. Skoro tak i wszystkim wszystko obojętnie, to jeden z nas zje penne alla bolognese, a drugi zje stroganofa. Do jednego potrzeba 257 ml wody, do drugiego 275. Kalorii stroganof ma 430, a bolońskie penne ma... Gdzie jesteś? 384. Zawsze to coś, nie? Dojemy orzeszkami na przykład. Przemas gotuje wodę. Zagotuje się woda ze strumyka. Tu jest spoczko, ale się przegotuje. Powinna się gotować minimum minutę, żeby wytłuc wszystko. Tak się mówi, żeby oprócz tego nie było jakiejś ameby czy czegoś to. A ciekawe ile ameba ma kalorii, nie? Leniwy beef stroganoff. No to wites. Już otwieram drugiego. O, jedno otwarcie nad strunówką, żeby zalać i zamknąć, a drugie otwarcie później, żeby jeść z tego bezpośrednio. To jest fajne, ale kurde, te ceny tego. Do not eat. O, przyprawy, dosypmy. Dosypmy. Nie dosypujcie, nie? To jest ten chyba, żeby nie było wilgoci w środku. O Jezu, starczy to? Nie, zaraz gotuję. Zamerdałby. Masz coś do merdania? Tak. Daj. Tutaj łyżkę. Dawaj na podbytnik. Będzie izolować trochę. Daj, zamknę, bo tu nie masz rąk. Mam ręce. Pomieszałeś? Tak. Thermarest trafia na moją krótką listę firm, która się wydłuża. Firm, które nie są body pozytywne i myślą, że tylko małe chude dupki używają ich rzeczy, nie? Thermarestie ludzie z szerszymi dupkami, nie tylko grubasy, ale też ludzie więksi, na przykład tacy, wiecie, powyżej 2 metrów i grubasy powyżej 2 metrów, też by chcieli używać. No, Thermarest. Przestań mi grubych prześladować. Wziąłem pennę. Nie wiem, czy nie zrobiłeś błędu. Czemu? Bo beef stroganoff jest zajebisty. To jutro zjem beef stroganofa, a ty zjesz jutro pennę. O kurde, gęste. Bardzo gęste. O cholera. No penne też dobre, z mięchem. Ciepłe kalorie, spoko. Że nie wyobrażałem sobie, że żarcie z takiej paczki może być takie dobre. No też dlatego jest drogie, bo to jest takie chyba dosyć przyzwoicie robione żarcie, nie? No sponsoret, znaczy sponsoret przeze mnie. Zjem i bierzemy się za ognisko. Jedno spadowe ognisko zrobię, co? Lubię ten rodzaj ogniska. Popatrz, ktoś się wykokonił. Dobry? Dobry. Tam było cieplej. Tu też zaraz będzie ciepło. Spokojnie, spokojnie. O, pigułę mam, tu są z pigułę użyjemy. Mam te piguły z tych racji wojskowych, nie? Wiesz co zrobiłem? No. Bo one zawsze, wiesz, one są w tych szóstkach. Jak dzisiaj masz w plecaku czy coś, to się wyciskają z tych opakowanek. Tak. I mi się wycisnęły i sobie kiedyś zaklejałem to taśmą, ale wkurzające to było. Później zaklejałem taśmą papierową, a teraz sobie zrobiłem, zawinąłem każdą sztukę w kawałek taśmy papierowej, samoklejącej. I wiesz, i można to w tej taśmie podpalić. I się nie kruszy, jak się, wiesz. Myślę, że to ma sens. Bo mi się skończyła ta rozpałka z tych wacików i z wosku. W ogóle chciałbym zrobić test różnych tych samoróbnych rozpałek, bo chyba nigdy tego nie robiłem.
To się dosyć fajnie jara. Bo ta taśma też się dosyć jara i rozpala od razu pigułę. O, i niech podsusza, nie? Jak się weźmie, to się już weźmie. 2000 years later. One eternity later. Godzina czasu. Godzina walki, no. Ale teraz na szczęście wiaterek powiał i to jeszcze z odpowiedniej strony i mamy to. Ale wszystko jest zgnojone. Łopaliśmy, batonowaliśmy, wyciągaliśmy środki. Obieraliśmy skory, bo ta kora też gnój, żeby lepiej schło i żeby tego gnoju z wierzchu się pozbyć. Nie było łatwo, to prawda. Teraz weź, nie, że sobie przyniosłeś w woreczku łuk ogniowy, ale weź teraz zrób łuk ogniowy, nie? To tak właśnie w kontekście tych, wiesz, mitów survivalowych, bushcraftowych. Oczywiście wiedza jest ważna, ale tak naprawdę, no jak patrzeć na rozsądek, na skuteczność i tak dalej, no to lepiej mieć zestaw przy dupie, bo czasami ta wiedza ci nie wystarczy. Czasu może ci zabraknąć. Godzinę zajęło rozpalenie ognia, nie? Mając zapalniczkę, mając dobrą podpałkę i tak dalej, nie? O jo. To jest naprawdę przegnojone to drewno. Tu jest wyjątkowo wilgotno w Izerach i w tym miejscu też jest jeszcze nawet jak na Izery wyjątkowo wilgotno, nie? No ale to są warunki jakie są zastane. No nie byłoby łatwo. To tak samo jak wiesz, jak na kursie survivalowym uczysz się, wiesz, zastawiania pułapek i tak dalej, no toż nie trzeba być zawodowym myśliwym z Kanady czy z Alaski, który to robi 30 lat, czy z Syberii, żeby rozgarnąć, jak wygląda w ogóle łowienie zwierzyny w pułapki. Ile tych pułapek musisz mieć, jaką masz skuteczność i tak dalej, i tak dalej. Sytuacja taka, w której cię ktoś ratuje, poszukiwawcza, coś tam zazwyczaj zakładają statystyki, że to jest do 72 godzin, nie? No jak myślisz, że będziesz sobie zawracał dupę, żeby upolować dzika i go upiec, albo wiesz, wędzić, suszyć i przygotować na następny sezon, to jesteś mitomanem, nie? Uważam, że jeżeli w ogóle nie jesteś myśliwym z wieloletnim doświadczeniem No, i wpadłeś na pomysł, że przeżyjesz, bo upolujesz dzika, no, to już jesteś mitomanem. no, a za chwilę będziesz martwy mitomanem. Ta, Oczywiście fajnie. Znaczy u nas jeszcze jest, wiesz, kontekst prawny i tak dalej. I ja tego nigdy w życiu na filmie nie pokazywałem, bo ja nie wiem, czy ktoś, jakiś smutny pan mi nie przyjdzie, nie powie, ale. Więc oczywiście musisz ćwiczyć ewentualnie we własnym zakresie, podglądać, gdzieś czytać, próbować konstruować, sprawdzać, czy działa, rozbierać. No kłusole nie robią fikuśnych pułapek. Kłusol założy ci wnyki, wiesz, z nakrętką i tyle, nie? no tak, tylko że Z nakrętką to już jak jest humanitarny kłusol, nie? ale to też nie Z są, bitą. to też nie są goście, którzy jak gdyby, wiesz, zostałeś kłusownikiem w sobotę, a w niedzielę upolowałeś swoje pierwsze zwierzę. Bang. O, teraz będzie idealnie. Chipsy z prosiaczka. Puchatku, prosiaczek jest niedobry, nieprawda, mi smakował. Nie lubisz, to nie jedz. Tak, nie lubisz, to nie jest. 7 podwieczorek, a my wciąż głodni. Raz, dwa, trzy, ja oka, jak mnie słyszysz, grab. Ja grab, słyszycie dobrze. Ty, zróbmy taką serię, opowieść, rozmowy przy boczku. Zastanawiałeś się, co się u Ciebie w sprzęcie zmieniło, jak przeskoczyłeś na zimowy zestaw? Znaczy w ogóle Hamak mówisz, bo masz zintegrowaną tą podpinkę. Po pierwsze ja zacząłem od zimowego biwakowania. Nie było jakoś, wiesz, bardzo zimno, ale no tak powiedzmy było, nie wiem, -5, -6. Ten pierwszy No, był a nie miałeś oczywiście- obaw żadnych? Miałem. No to wiesz, zanim wyszedłem na pierwszy biwak, to oczywiście skompletowałem 3 razy więcej sprzętu niż w rzeczywistości jest potrzebne, nie? Zawsze masz obawy. Jesteś więźniem swoich jakichś obaw, nie? Mhm. Jesteś trochę więźniem albo niewolnikiem tego całego marketingowego bełkotu, którego nie brakuje w każdej branży i w naszej też nie brakuje tego marketingowego bełkotu. Aczkolwiek te lęki pewne, które mają ludzie, No. one sprawiają, że bardzo wiele osób, jak się przełamuje już, to jest, no, nawet bym powiedział, nadprzygotowanych. To raz. Bo to też ma swoje plusy, nie? Ja zazwyczaj, jak gadam z ludźmi przez internet, nie? No bo wy do mnie piszecie też i tak dalej i piszą do mnie ludzie, którzy by chcieli zacząć. I te pytania się powtarzają oczywiście, dlatego też wiem zazwyczaj, jakie ludzie mają obawy, nie? Że właśnie się nie wyśpi, że sobie coś zrobi, że zapalenie płuc przyniesie. No nie robiłem statystyki, ale na 10 przypadków 9 pewnie jest takich, że jak już się ktoś zdecydował na zimowe biwakowanie i poszedł pierwszy raz, nie mówię czy sam, czy z kimś i tak dalej, to
miał do siebie trochę pretensje, że się tyle czasu, wiesz, ograniczał, oszukiwał, czy tam, wiesz, sobie coś tam wkręcał, bo jak poszedł, się okazało, że oczywiście, jak zwykle, nie taki diabeł straszny, jak go malują i tak dalej, i tak dalej. Zimowy biwak będzie ciutko droższy. Biorąc pod uwagę choćby śpiwór. Tak, ale z drugiej strony, stary, ja nie chcę tam, wiesz, mówić, że tam kurwa kiedyś to było. Myśmy zaczynali, ja zaczynałem z takimi 2 kumplami, nie? Miałem, jak już zacząłem tak świadomie sam jeździć gdzieś, no oczywiście w Bory, nie? Myśmy pierwszy raz, ja miałem chyba 16 lat, jak zniknęliśmy na 3 tygodnie w Borach. Mieliśmy tylko tropik od namiotu, taki prezentowy, zielony. Teraz nie pamiętam, czy to był kupowany namiot, czy to był namiot, który uszyła moja ciocia krawcowa. Mieliśmy gruchy jakieś takie, wiesz, które zresztą wcześniej służyły jako tornistry, w sensie do szkoły plecaki. Mieliśmy taki podstawowy sprzęt, bo nic nie było. Te śpiwory wtedy były takie jakieś, nie? Takie, wiesz, takie z watoliną, które ważyły ponad 3 kg, a nic nie grzały. Jeszcze były skulkowane, więc tutaj było ciepło, a tu było zimno, bo była dziura i tak dalej. I się nikt specjalnie tym nie martwił, bo nie miałeś alternatywy, nie? No bo nie miałeś już puchołówek, ale też nie było tego marketingowego bełkotu i mało tego, nie było internetu i nie było tych wszystkich miejsc, gdzie są ludzie, bo spotyka się takich ludzi, którzy za wszelką cenę, nie chcę tam oceniać, jest grupa ludzi, która, wiesz, wyolbrzymia te wszystkie historie związane z szyje tutaj bardzo zimą. dużą taką otoczkę. Tak. Żeby samemu wyglądać na, wiesz, nie wiem, na twardszego, na coś tam. Tak, a ludzie początkujący, którzy nie mają doświadczenia, jak się na coś takiego nadzieją, a nadzieją się na przykład na opinię gościa 1., 2., 5., która wygląda wiarygodnie, nie wygląda na o Boże, dobra, nara, tylko wygląda, no kurczę, gość może wiedzieć co mówi i tak dalej, to im ten obawy podkręca i tam, no wiesz, następny szlaban daje. Ja uważam, że jak ze wszystkim, tu po prostu jest potrzebny zdrowy rozsądek. Nie musisz być mistrzem survivalu, żeby obozować zimą, żeby sobie, wiesz, pojechać w góry, zimą wizery czy coś. Nie musisz. Musisz być rozsądny. Tak. Musisz wiedzieć, żeby się nie zechlać, nie pieprznąć się pod drzewem, bo ci rozwali naczynia krwionośne i po prostu ci wyssie ze wszystkiego. Musisz wiedzieć, co robi wilgoć, ale to są jednocześnie wiadomości takie z zakresu gdzieś tam sztuki przetrwania czy coś, ale jest to też taka świadomość człowieka. No wiesz, że jak masz suche ręce i jest zimno, to jest trochę lepiej, jak masz mokre ręce, jest zimno, jest gorzej. To jest kwestia obserwacji, różnych rzeczy, nie? Znaczy, wiesz co, tak, ja na to patrzę tak trochę, jeżeli mówimy o w ogóle rozpoczynaniu biwaku zimą i zdrowym rozsądku, tak? Nie pchałbym się na łapu-capu, powiedzmy, graniczne warunki atmosferyczne, czyli powiedzmy, no nie ładowałbym się po raz pierwszy na temperaturę minus 20 stopni. Zacząłbym, powiedzmy, od temperatur tam minus 5, do minus 10 to jest taka spokojna temperatura, że w zasadzie większość piworów zimowych to się tak naprawdę nawet tego nie poczuje, że jest zimowa temperatura, tak? Jeżeli to są w miarę przyzwoite śpiwory, bo wiesz jak to jest teraz, nie? Patrzysz na te wszystkie śpiwory za 90 zł gdzieś tam na Allegro, zimówka, komfort 28 stopni, minus 28 stopni. No trzeba mieć świadomość, że za 90 zł śpiwora, który ma faktyczny komfort do 28 stopni w minusie, nie kupisz, nie? Nie. To jest po prostu niemożliwe, nie? Znaczy, trzeba się rozejrzeć, jeżeli chodzi o sprzęt, trzeba się rozejrzeć i też sobie zrobić takie rozeznanie, co jest realne, a co realne nie jest. No, trzeba poznać samego siebie, tak? No. Po pierwsze przełamać pierwsze bariery, to jest pierwsza rzecz, a po drugie poznać swój organizm, jak się reaguje na różne rzeczy, tak? No bo tak. taka jest prawda, no. Tak, ale przecież znasz swój organizm. To nie jest tak, że dopóki nie zaczniesz biwakować zimą, to nie wiesz, co się dzieje z twoim organizmem. Znasz, tylko trzeba się nad tym zastanowić. No nie? tak, tylko że wiesz... Jak reagujesz na zimno? Co innego jest, jak reagujesz na zimno, na przykład jak biegniesz do autobusu czy na pociąg, a co innego jest, jeżeli spędzasz całą noc, nie ruszasz się, tak? Jak gdyby masz swoim organizmem zapewnić termikę. Każdy może mieć delikatnie inną. Drugie to jest wytrzymałość termiczna organizmu. Tak. Trzecie to są już warunki, które sami sobie stworzymy. Przepocimy ciuchy, odpowiednio lub nieodpowiednio warstwę dobierzemy i tak dalej. Oczywiście to nie jest czarna magia. Ta wiedza jest ogólnie dostępna, jest prosta, jest przystępna. Jak gdyby te ciuchy takie, żeby pójść sobie w zimę, to też nie trzeba wydawać od razu 1 000 000 złotych, tak? Jeżeli nie pada deszcz ani śnieg, nie masz sprzętu, bo to wiesz, to może brzmieć abstrakcyjnie dla kogoś albo niewiarygodnie czy coś, ale no przecież sam wiesz, jest minus 8, robisz sobie legowisko z grubej warstwy igliwia zielonego, żeby się odizolować od ziemi. Jak nie pada, nie potrzebujesz mieć dachu. Jak się uwalisz w takim miejscu, że nie wieje ci, robisz sobie długie ognisko i śpisz komfortowo. To też jak zaczynasz to robić i nie robisz to faktycznie tego w ekstremalnych warunkach, nie wiem, nie wyjeżdżasz gdzieś na Syberię czy coś, tylko robisz sobie to gdzieś tu, to też nie umrzesz, nie? Jeżeli coś spartoliłeś, to najwyżej po prostu wrócisz z nauczką,
Taką, która będziesz Tak, będziesz to jest dłużej albo kolejna krócej, dobra nie? wskazówka. To znaczy dobrą wskazówką jest to, żeby jak się zaczyna robi się pierwszą nockę zimą, kiedy masz obawy, kiedy masz swoje bariery, one są nieprzełamane, nie znasz swojego organizmu do końca, jak gdyby i tak dalej, robić go w takim miejscu, że w razie co zwijamy tobołek Tak. i idziemy, bo jak będziesz maszerował, to naprawdę, nawet gdybyś był w koszulce, polarze i spodniach, to i tak się rozgrzejesz, nie? Nie robić tego daleko, tylko zrobić to w takim miejscu, żeby ewentualnie można było się zwinąć i... Znaczy ja w ogóle, to tak jak mówiłem na tym filmie, wiesz, tam jak zacząć biwakowanie czy coś, to nieważne jest, pora roku jest nieważna. Jak zaczynasz czy coś, to zawsze powinieneś mieć możliwość odwrotu. Nie ma co zgrywać twardziela, jakiegoś tam kota czy coś. No nie będziesz twardzielem, będziesz głupi najwyżej, nie? A jak coś mocno spierdzielisz, akurat naprawdę się coś stanie, to też będziesz twardy, nie? Stężenie No to, pośmiertne. stężenie pośmiertne. To samo, co ludzi blokuje przed biwakowaniem, w ogóle przed biwakowaniem zimą, to samo będzie, jeżeli się wybierzesz w miejsce, z którego nie masz odwrotu, bo nadal twój umysł będzie tworzył bariery. Bo jeżeli to zrobisz raz, drugi, trzeci, znasz środowisko siebie, mniejszy czy większy swój sprzęt, tak, to tych barier już nie ma. No. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, będzie minus 16, będzie minus 18, będzie minus 10. Po drugim, po trzecim razie... Wiesz co, ja mam przykład dobry. Był taki film z Izer, byliśmy większą ekipą. Byliśmy tutaj, spaliśmy po drugiej stronie. Spaliśmy w dziurze w śniegu, w jamie takiej przykrytej plandeką. Było minus 20, tak naprawdę w ciągu dnia, w nocy było minus 28. I jakiś gość mi skomentował, że toż to widać, że to pic. Bo nie było obozowania chyba wieczorem, czy coś takiego, nie pamiętam tego komentarza, ale pamiętam, bo on mi się zapisał jako dobry przykład. Przecież na pewno spaliście w ciepełku coś tam. Ja mu odpisałem, no przecież wiadomo, to Hollywood, nie? No tak, tak jak wczoraj ci goście... Gość nie mógł ogarnąć, że myśmy po prostu, żeśmy sobie spaliśmy sobie komfortowo, mieliśmy dobre śpiwory, wiesz, nie wiało, byliśmy przykryci od śniegu. Robiła z nami to dziewczynka, wiesz, 60 kilo, bo to nie jest kwestia twardzieli, ale gość nie był w stanie tego ogarnąć. Było dla niego tak niemożliwe, że nas oskarżył o oszustwo. No ale jakieś, wczoraj wychodziliśmy z chatki górzystów, siedzieli narciarze i też byli w ogóle zaszokowani, że my wychodzimy, o 19 wychodzimy z chatki górzystów, idziemy z plecunami gdzieś, nie? No i teraz pytanie, to znaczy, że jesteśmy twardzielami? Nie, tylko że już to żeśmy zrobili i wiemy doskonale, że świadczy to o wielu rzeczach. Może, że nie jesteś do końca normalny, może, że lubisz na przykład zmarznąć zamiast siedzieć sobie w ciepełku przy kominku czy coś, ale to nie znaczy, że jesteś twardzielem, bo każdy może to robić. Dziewczynki mogą to robić, małolaty mogą to robić staruszki, wszyscy mogą to robić. Oczywiście jest trochę więcej niebezpieczeństw takich, które trzeba pamiętać. Biwakowanie zimą jest dużo bardziej ekstremalne i dużo trudniejsze, dopóki tego nie robisz. Znaczy jak się to ogląda, słucha się o tym, myśli się o tym i tak dalej, to jest bardzo skomplikowane, bardzo niebezpieczne. Jak zaczynasz to robić, to naprawdę po pierwszym razie już wiesz, zazwyczaj ludzie mają naprawdę do siebie pretensje, że się oszukiwali sami tyle czasu i się blokowali, bo się o coś tam martwili, co się okazało, że w ogóle to jest... Tu znowu zdrowy rozsądek. Jedziesz na zimowe biwakowanie, wiesz, że będzie śnieg, że będzie, powiedzmy, nie wiem, będzie wilgoć, może być woda i tak dalej. No wypastuj sobie buty, nie? Tutaj też jest ten marketing, niestety on jest trochę agresywny i on też oszukuje ludzi, nie? Że bez naszego śpiwora płowego za 2500 zł to umrzesz, nie? Jak będzie minus 3. Bez tutaj jakiejś wełny ze 120% merynosa golonego, tam o zachodzie słońca na południowym stoku Wezuwiusza umrzesz. Może to być kwestia większego, mniejszego komfortu, ale jestem przekonany, w Polsce bierzesz to, co masz w szafie, kalesony, spodnie wygodne, nie bawełniane, może nie dżinsy, żeby wiesz... No zdrowy rozsądek, nie? Tak. Ubierasz sobie cienką koszulkę, jakąś tam poliestrową, na to zakładasz sobie coś grubszego, polar, żeby izolował i coś, żeby cię odsłoniło od wiatru i cześć, wystarczy. Tak, nie? ale teraz masz jedną warstwę więcej i tak. No ale też liczymy się, że tutaj jak gdyby w poniedziałek będzie daleko niższa temperatura, No tak? tak. Jak ma być minus kilkanaście, no to chcę być zabezpieczony nie dlatego, żeby wiesz, nie umrzeć, tylko dlatego, że nie chcę wrócić, później być przeziębiony, bo muszę wrócić do roboty, muszę się zająć rodziną, coś tam. No coś tak, tam, no. Po prostu. Też widzę bardzo często i komentarze, i gdzieś tam wiadomości dostaję, że ale ja jestem zmarzlakiem, każdy ma inną termikę, ja mam odwrotnie. Mi jest zazwyczaj cieplej niż przeciętnemu człowiekowi, bo tak mam, ja tego nie ćwiczyłem. Nie chodziłem na specjalny kurs survivalowy, który mi pozwolił mieć inną termikę niż miałem, jak nie chodziłem. Jak wiesz, że jesteś zmarzlakiem, to już jesteś wygrany, nie? To po prostu się cieplej Tak, ubierz, znaczy nie? to już coś wiesz. Weź sobie zapas, nie? Weź sobie, nie wiem, załóż sobie jeden polar,
Załóż sobie warstwę, która cię, ten polar odetnie od wiatru, jakby wiało, żeby ci nie wypłukało tego, wiesz, nie wydmuchało ciepłego powietrza, ale weź sobie drugi do plecaka, jak się martwisz, bo martwisz się, że zmarzniesz. Cieplejszą kurtkę sobie weź, albo na przykład weź sobie ortalion, żeby cię odsłoniło przed wiatrem, ale jak się boisz, to wrzuć sobie jakąś syntetyczną, taką jak ja, wiesz, mamy te ocieplacze, coś, no każdy ma takie coś w domu, to nie musi być, wiesz, w kamuflażu, albo w oliwce, czy w kojocie, to może być nawet niebieskie, albo różowe, nie? Tak. Weź mi też. Chcesz też prosiaczka? Świnko, świnko. Kto Dobra. cię tak usmażył? Dziękuję. Proszę. Pewnie, No że to- warto poczytać o jedzeniu, nie? Co jeść, żeby ci było ciepełko. Ale oczywiście, że tak. To też nie jest kwestia, wiesz, że musisz iść na studia biwakowe, żeby pójść pierwszy raz do lasu za domem w styczniu. To jest kwestia poczytania. Prawda też jest taka, że każdy może sobie założyć swoją Wikipedię i cześć. Kiedyś zazwyczaj, jak czytałeś książkę, to prawdopodobnie była to książka gościa, który był fachowcem z jakiejś tam dziedziny. Teraz, wiesz, książkę może sobie napisać każdy, nie? W komentarzu, no. Aha, też. Masz jakieś wątpliwości? Poprzypominaj sobie trochę z biologii, z fizyki rzeczy, z podstawówki, ze szkoły średniej. Do tego sobie coś tam przeczytaj takiego wiarygodnego, z wiarygodnych źródeł, będziesz wiedział. Najwyżej będzie to wymagało odrobinki więcej wysiłku, żeby pomyśleć, pokombinować. No i ewentualnie testów na, wiesz, na żywym organizmie. Biwakowanie zimą wymaga ciutkę większej atencji, troszkę więcej przygotowania się wcześniej, to znaczy to jest jedzenie, to jest odpowiedni ubiór, to są w miarę zabezpieczone buty, to nie muszą być znowu buty za 600 zł. Lepiej mieć zwyklejsze buty, a dużo lepsze skarpety i skarpety na zmianę, bo to jak gdyby jest, wiesz, Skarpety uważam są jednym z najbardziej olewanych tematów, jeżeli chodzi o naszą w ogóle taką branżę. bariery, które ludzie mają, właśnie ta otoczka, że to jest w ogóle, to już jest survival, tylko dla fachowców, tak, i w ogóle ty nie próbuj, bo jesteś za miękki, umrzesz i w ogóle nie próbuj. Nie, no to tak nie działa. Tak naprawdę najwięcej chyba radości w wypoczynku takim, w biwakowaniu, czy to jest, będzie zima, wiosna, lato, to jest kontakt z naturą, to jest bytowanie z naturą, to jest przełamywanie jakichś własnych barier, właśnie pójście, nie obawianie się i nie pójście, pójście. Jeżeli pójdziesz, ale coś zawaliłeś, nie? No. I będziesz musiał wrócić, to i tak to jest lepiej niż siedzieć w domu, myśleć o wyjściu, ale nie pójść, bo bariery się zatrzymują. Oczywiście, no, my używamy sprzętu, który został też gromadzony przez lata. Mamy przetestowane, że czujemy się komfortowo. On nas zabezpieczy. To jest doświadczenie, nie? Tak. To jest nazbierane doświadczenie. To nie jest kwestia tego, że jesteś ekspertem. To jest po prostu to, że gdzieś coś spartoliłeś. Gdzieś się czegoś nauczyłeś na własnej skórze, pożałowałeś i to jest normalne i to nie jest kwestia, że to jest wyjątkowa dziedzina, w której tak to działa. Nie. To jest jak z pisaniem. Jak nie umiesz pisać, to jest trudne. Jak umiesz pisać i piszesz 30 lat, jest łatwe. To jest jak jazda samochodem. Jak myślisz sobie, że pierwszy raz musisz wsiąść do samochodu, jesteś przerażony i jest to trudne. Jak jedziesz drugi 1 000 000 kilometrów robisz, to już nie jest to trudne, nie? Nawet o tym nie myślisz. Ze wszystkim tak jest. Jeżeli czegoś nie umiesz, to jest to trudne. Jeżeli coś umiesz i robisz to długo, już to trudne nie jest. Dla ciebie oczywiście, bo dla innych wciąż może być. To nie jest kwestia, że coś jest obiektywnie trudne, czy obiektywnie łatwe. To jest kwestia jednostki, która ma jakieś tam z tą konkretną dziedziną doświadczenie. Im masz większe doświadczenie, tym niektóre rzeczy są prostsze. Lęk też nie jest niczym dziwnym. Nie, oczywiście, Tak? że nie. I Ale dobrze, jeżeli- no ja też uważam, że lepiej, żeby człowiek się obawiał pójścia, nie wiem, na noc do lasu zimą, bo tam czegoś mu brakuje, na przykład ze sprzętu albo jakiejś wiedzy, że wiesz, nie wie jak się organizm zachowa, nie wie jak sobie poradzić, jak się wpieprzy do zimnej wody i tak dalej. To uważam, że lepiej, że ten lęk jest, niż jakby, wiesz, każdy na hura, wiesz, mam Poszedł 16 na rympał. lat i lecę na rympał, bo wtedy faktycznie można sobie zrobić krzywdę i to taką krzywdę, wiesz, permanentną. Jestem, powiedzmy, przekonany w 99%, że jeżeli pomyślałeś o biwakowaniu zimą, tak, to twoje obawy już nie mają znaczenia, bo to już przepadłeś. No, w sumie Już tak. przepadłeś, to już jest za późno. Wydaje mi się, że nie ma ludzi, którzy, wiesz, coś tam gdzieś ocierają się o tą branżę, chcieliby spróbować, albo myślą sobie, że tam kiedyś coś robili, chcieliby wrócić i tak dalej, ale jak są ludzie, którzy faktycznie gdzieś zaczynają, wiesz, myśleć o tym, to też nie jest tak, że pomyśleli sobie, kurde, fajnie by było pojechać zimą w góry i tam parę dni zostać i nie spać w schronisku, tylko w terenie. To nie jest taka myśl, która przyszła tak i ona nie ma żadnego, wiesz, zamocowania.
Jak sobie o takim czymś pomyślałeś, to już prawdopodobnie widziałeś jakiś film na YouTubie o, wiesz, chodzeniu w góry i spaniu w terenie. Gdzieś przeczytałeś może coś na jakimś blogu, albo wcześniej czytałeś Komandosa. Skądś to się wzięło, Tak, nie? ale jest to nie jest taka, wiesz, bańka, która powstała i ona jest oderwana od wszystkiego. Nie. To jest na pewno element, może to była pierwsza iskra czy coś, ale gdzieś tam jakiś kontakt miałeś. Może rozmawiałeś z kumplem, który to robi, albo robił kiedyś czy coś i wiesz, on cię tym zainteresował, ale jeszcze coś ci tam opowiedział, nie? Co tam gdzieś tam robił, jak to, albo może cię zaprosił, żebyś poszedł z nim coś. Jest to takie, to jest zawsze gdzieś taki system połączeń, większych, mniejszych, a jak się tym zainteresowałeś, pomyślałeś, że może, to i tak wrócisz z roboty, żona pójdzie spać czy coś, weźmiesz sobie teatralnego z lodówki i sobie pooglądasz na YouTube, jak Albo to robią cały ludzie, kartonik. nie? No. Teraz pytanie, czy trafisz na ludzi, którzy powiedzą, stary, pakuj się, to mam, to ci pożyczę, to jedź z nami. Czy trafisz na gościa, który będzie, wiesz, on był 3 razy w -5, on wie, że tam bez przygotowania, bez podyplomówki z survivalu, to w ogóle nie, bo umrzesz? Wiesz co? Bardzo dużo od tego zależy. Tak. Mam takie przemyślenie. Trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Jak o tym myślisz, zaczynasz szukać, wiesz, no prawdopodobnie na YouTubie też trafiasz na jakieś tego typu filmy, na przykład nasze. To wszystko jest inspirujące. Tylko trzeba pamiętać, że to wiesz, no nikt nie zrobi twojej drogi. To ma być inspirujące. Ja się cieszę, że na przykład filmy, które nagrywamy, są inspirujące, bo ja nie chcę być ekspertem, broń Boże. Ja chcę być permanentnie początkującym i jest tak lepiej. Mam swoją drogę, kumple, wcześniejsze przeżycia, jakieś tam doświadczenie, jakaś książka, którą przeczytałem, jakiś film, który kiedyś obejrzałem i tego nie skopiujesz. Ludzie często początkujący próbują jak najwięcej rzeczy zrobić na przykład tak samo jak coś, co widzieli na jakichś zdjęciach czy coś i zapominają, że najpiękniejsze w tym wszystkim to jest właśnie to, że to jest twoja droga. Tego nikt za ciebie nie zrobi i ty też nie zrobisz czegoś, co ktoś robi dokładnie tak samo. Nie ma opcji. Nikt nie zrobi twojej drogi, za to wiele osób jest ją w stanie zaprzepaścić. To znaczy, rozmawialiśmy o komentarzach w necie, nie? I rozmawialiśmy o tym, że jest bardzo dużo wypowiedzi fachowców pseudo, Zbijających fazę. zbijających fazę, a znowu ludzie, którzy wychodzą, którzy mają troszkę więcej doświadczenia, którzy mogliby kogoś zabrać ze sobą albo coś tam, bardzo często w ogóle odcinają się od tych dyskusji internetowych, dlatego że oni już wiedzą, że to jest bzdura bardzo często, gęsto i tak dalej, i się odcinają. Mają to w dupie. No właśnie to jest problem, Ludzie nie? mają to w dupie. Bardzo często też jest tak, że człowiek zaczyna to robić. Niech to jest przykład. Może to nie jest jedyny przykład, ani najlepszy, ale niech to jest ten przykład z takiego z naszego podwórka. Trafia na grupę facebookową. Zaczyna pytać, wiesz, czasami dostaje dobre odpowiedzi, czasami dostaje odpowiedzi, wiesz, typu kup mory albo elaboraty nie na temat zupełnie i tak dalej. Głupio mądrych, wiesz, fachowców, coś tam, obojętnie. I zaczyna zbierać doświadczenie, zaczyna to robić, rozwija się, uczy się, jest coraz lepszy, coraz częściej to robi, coś tam i znika z netu. Tak. Znika z grup, bo wziął wszystko, co potrzebował i nie daje nic w zamian. Nie daje Znaczy, tego, co wiesz co, dostał ja- innym początkującym. Ja bym nie? może, bo to jest bardzo surowa ocena, nie? Jest, bo tak jest. Po prostu. Ale wydaje mi się, że to jest często gęsto tak, że po prostu ludzie nie mają chęci brania udziału w głupich dyskusjach, No dlatego oczywiście, że że tak. głupi krzykacze najlepszego fachowca w necie są w stanie zakrzyczeć. Bo wiesz, jak gość ma doświadczenie, to po co się kopać z durniem? Moim zdaniem to nie jest do końca dobre, że się mówi tam, wiesz, o nie karm trolla, nie wdawaj się w dyskusję z durniami, bo tam oni tylko na to czekają i tak dalej, i tak dalej. Kończy się na tym, że widzisz coraz więcej durniów, którzy się wypowiadają, wiesz, piszą elaboraty, piszą bzdury, wierutne bzdury na jakieś tam tematy. Nie mówię tylko naszej branży, w ogóle. W ogóle, tak no. jest. A ludzie, którzy mieliby kontrargumenty, które by skończyły dyskusję w 10 minut, po prostu mówią, a dobra. Ja się nie dziwię wcale. Ja to rozumiem doskonale. Kłopot jest taki, że prędzej czy później na takich grupach, szczególnie grupach atrakcyjnych z powodu na przykład tego, że jest dużo użytkowników, wiesz, to jest najbardziej aktywny, nie? No tak. No, szeptany marketing, jacyś tam, wiesz, nie? Aktywiści, którzy później się okazuje, że no wiesz, tam gdzieś tam swojego, wiesz, wrzuci linka tam do... Ale oczywiście, Albo no. z jakiegoś dziwnego powodu gość, wiesz, odpowiada na wszystkie pytania i poleca łącznie z linkami na przykład rzeczy tylko i wyłącznie z jednego sklepu. Wiesz, do pożygu. To jest temat na odrębną rozmowę. Znaczy, Tak, w ogóle... ale ich widać najwięcej, a Tak. ludzi, którzy faktycznie mają coś do powiedzenia, faktycznie mogliby to zrobić bezinteresownie i faktycznie mogliby pozytywnie wpłynąć na czyjś rozwój, brzmi górnolotnie czy coś, ale jeżeli dobrze poodpowiadasz gościowi na kilka pytań, rozwiejesz mu jakieś wątpliwości i na przykład zacznie to robić, jest prawdopodobieństwo, że mogłeś zmienić jego życie i to diametralnie. Ja zmierzałem do tego, że jeżeli ktoś czuje gdzieś z tyłu głowy, mu dzwoni, że chciałby spróbować, to powinien spróbować. Nie powinien wierzyć we wszystko, co słucha, szczególnie te wszystkie straszne historie. Powinien mieć oczywiście świadomość, że
chodzenie po ulicy, po mieście też jest niebezpieczne, nie? Może pijany kierowca Tak. cię zdmuchnąć z chodnik. Życie po prostu jest niebezpieczne. Poza tym każde życie ma to do siebie, że kończy się śmiercią. Trzeba to robić. Jeżeli potrzebujecie, czujecie, że chcielibyście coś zrobić, to trzeba to zrobić. I trzeba brać poprawkę. Na youtuberów też. Też. Bo my możemy się mylić, możemy oszukiwać, bo nam ktoś zapłacił na przykład, żebyśmy powiedzieli idźcie za każdego pacjenta na sorze z odmrożeniami 3 zł i konkluzja jest taka, no. Inspirujcie się tym, co robią inni, nie kopiujcie, bo nie dacie rady, a zazwyczaj jak się chce skopiować czyjeś, to pierwsze co skopiujesz i jeszcze do tego Błędy. czymś to błędy. Więc nie ma co, budujcie własną drogę. Własna droga to jest w tym wszystkim, moim zdaniem, to jest ważniejsze niż wiedza, jaką przy okazji zdobędziecie. To jest ważniejsze niż doświadczenie, to jest ważniejsze niż bariery, które przełamiecie, nie wiem, szacunek do samego siebie albo poczucie własnej wartości, które zdobędziecie. To wszystko jest ważne dla niektórych mniej, dla niektórych bardziej, ale najpiękniejsze w tym wszystkim, moim zdaniem, jest to, że sobie budujesz własną drogę, nie? Tak. I mało tego, ona też nie będzie do skopiowania. A teraz musimy kończyć, bo jeszcze po pierwsze boczek, po drugie ogień, po trzecie 19:53. Jeszcze jakiś może opał, coś i sobie pogadamy jeszcze o starych Polakach. Zapomnieliśmy wam powiedzieć o najważniejszym. Znaczy jednej naprawdę z najważniejszych rzeczy podczas zimowego biwakowania w lesie. Jeżeli zechce wam się siku, to nie walczcie z tym. Tyle lat doświadczenia i to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, której się nauczyłem. Siku jest jak teściowa. Nie wygrasz. Nie wygrasz. Nie wygrasz. Dzień trzeci. Przyszła zima. Pruszyć zaczęło wieczorem. Dzisiaj mamy no -8 gdzieś teraz jest. Przemek jeszcze w kokonie, bo powiedział, że póki nie nagram, to mnie wyłazi, bo się naciesza się ciepłem kokonowym. Plan teraz jest taki, żeby nie jeść tu śniadania, tylko się zwinąć, spakować graty rupiecie, jak najszybciej się da, ale tak, żeby się nie spocić. I ruszyć do chatki górzystów i tam wypić sobie kawkę albo herbatkę i zjeść śniadanko. Może jajecznicę. A później też w chatce górzystów w ciepłym, mam nadzieję, że będzie miejsce, że nie będzie zawalona narciarzami, pomyślimy sobie, gdzie się dziś zbunkrować. A już wczoraj wieczorem ścięło. Ale wieczorem było ile? -3 chyba, czy 4, nie? -4 było, ale już było dużo suszej. No. Tak, było suszej. Przestało wreszcie lecieć z drzew i w ogóle. To było dobre. Wyszliśmy z lasu i oczom naszym ukazała się chatka górzystów i mgła. Żeśmy zdecydowanie za dużo zamarudzili. Chatce górzystwa było tak fajnie, pełko. Zjedliśmy sobie bigosik, wypiliśmy herbatę z cytryną i idziemy w stronę niebieskiego szlaku. Nie wiem, czy mnie słyszycie, bo wieje jak szalone. Może nie jest ciepło, ale za to wieje. Tak. Jest -10. Rozbijałem się gdzieś po drodze, żeby jutro mieć bliżej do Świeradowa, do samochodu. Będziemy sobie schodzić żółtym, niebieskim. Musimy przyspieszyć, bo żeśmy zamarudzili, no to teraz trzeba zapłacić. To my! Muminki! Ej, zamarzła mi broda. Się klei. A tu jest drugi muminek. Pokaż się, muminku. No, O, to... Więc sytuacja wygląda następująco. Doszliśmy do Polany Izerskiej, do wiatki, nie? Ona jest niestety odsłonięta na tej polanie i jeszcze nie ma ściany. A tak wieje. Temperatura spadła, teraz jest tam -13 może, już -14. Ale tak wiało, żeśmy się po prostu ewakuowali, cofnęliśmy się do Zielonej Budki. Teraz siedzimy w Zielonej Budce, pijemy Gorącą herbatę. herbatkę malinową z cukierem, bo żeśmy sobie nalali wrzątku w chatce górzystów i rozkminiamy co dalej, no. Trzeba hamaki chyba powiesić gdzieś tutaj za tą Zieloną Budką, bo no spadła temperatura mocno, nie? A trochę żeśmy się zgrzali, bo tutaj z chatki górzystów jest cały czas tak monotonnie troszkę pod górę. Ja zapomniałem, że jak szliśmy w tą stronę, to są takie 3 ostrzeżenia tutaj. Uważaj, bardzo niebezpieczny zjazd, nie? Dla rowerzystów to jest Jakoś w ogóle nie rozkminiłem tego, jak wychodziłem, bo ja już miałem ci takie, można by powiedzieć, że godziny słabości, że zostaję w chatce górzystów, nie? I gdybym przypomniał sobie na progu chatki górzystów o tych znakach, to bym tam był do tej pory. Przesadzaj zwykle. Miłość to wyrzeczenia i ból. Do Izer też. Pozdrawiam moją żonę. Ja też pozdrawiam żonę Przemka. No więc po offroadzie przez takie gęstwiny, że ja ciesz nie mogę,
Dotarliśmy do takiego rzadkiego miejsca. Czekajcie, chcę świecić, ale tam wisi Przemek, tu wiszę ja. Skakujemy do śpiworków, żeby się ugrzać i nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś nagramy, bo nie wiem, czy wyleziemy, nie? No. Na razie bez plandekowa, jakby się coś działo, to wyskoczymy powieść plandeki. A póki co, grzanko. Jakby co, to do zobaczenia rano. Ale po wyjściu ze śpiworka jest tak sobie. Ale piękne okoliczności przyrody. Spaliśmy gdzieś na bagnach, okazuje się, zamarzniętych, ale to z premedytacją, bo śnieg jest beton. Więc się szybko zwijamy, żeby nie stracić wszystkiego ciepłego, co żeśmy zyskali w śpiworkach. I pędzimy w dół. No, trochę się wychuchało. Trochę gdzieś tam miałem wrażenie, troszkę posypało, ale to może z drzew. Pozdrawiam was serdecznie, ale muszę się ruszać, bo inaczej to zaraz zamarznę. No, zwijajmy się i pędźmy na dół. No i schodzimy sobie niebieskim do Świeradowa. Już jesteśmy tak bliżej końca. Minęliśmy źródełko Adama. Wybaczcie, że nie patrzę w waszą stronę, ale muszę uważać, bo to jest 4 km chyba, cały czas w dół, cały czas śnieg i lód. Zastanawialiśmy się, bo z premedytacją nie wzięliśmy raczków, nie? Zastanawialiśmy się, czy dałyby radę, ale tu jest tyle tych kamulców na wierzchu, że chyba byłoby bez sensu iść też w raczkach, więc tak trzeba iść ostrożnie, aż że jesteśmy pod koniec. Teraz trzeba wzmożyć czujność razy 2, bo najwięcej wypadków zdarza się na mecie, nie? Jak już cugle puszczą. Już było parę poślizgnięć spektakularnych, ale tu jest czasami stromo w dół, nie? No, ale daliśmy radę. I zaoszczędziliśmy 110 zł na gondoli, nie? Kurde. Chociaż jak się idzie tutaj w dół i się popatrzy, jakby się szło w górę, to się opylało, nie? Nie odpowiada. Zaraz będziemy... O! A może niech zostanie. Ale fajnie. Zeszliśmy i się zrobiło trochę cieplej, bo na górze był chłodek. Rękawice nie dawały rady. Palce zmrożone. No, trzymajcie się ciepło, bo teraz można się trzymać ciepło. A faktycznie, zapomniałem, że tu jest... Dawno tu nie byłem. A tu jest ten... To się Skywalk nazywa chyba, czy jakoś tak. Ta wieża. Ale zeszliśmy na dół i taka mgła. Słyszycie psy? Wczoraj żeśmy się mijali z gościem, bo był na treningu z psami. To mistrz świata nasz. Pozdrawiamy, jakby się nadział na ten film. Fajne psiury, ale żeby ich nie męczyć za bardzo, to za nimi jechał takim... Nie, to chyba był quad, ale miał zamiast, no wiecie, kółek takie gąsieniczki. Petarda. Ale tu psy miały szwung. My żeśmy ledwo szli, bo to już ciemno, zimno i w ogóle. A one zapierniczały, aż człowiek pożałował, że nie jest przemno. No, bardzo fajnie. No teraz jest słychać, jak szczekają. Tyle psiurów w jednym miejscu, no niebo. We stand by the fire,